Słuchajcie, jak generując 42 konie mechaniczne można mieć poważanie u użytkowników motocykli sportowych? Ano można, jeżeli jest się świetnym motocyklem treningowym i doskonale wie o tym Yamaha, tworząc kolejną generację swojego średniaka sportowego, czyli Yamahy R3. Oglądajcie. A więc, czy 300 w ogóle może być uznawana jako maszyna sportowa? Wielu użytkowników powie, że absolutnie nie, bo żeby jeździć sportowo, to musi być co najmniej 100 koni mechanicznych. Ale wielu użytkowników doświadczonych, jeżdżących na motocyklach o pojemności 1000 z mocą powyżej 200 koni, doskonale wie o tym, że do nauki techniki motocyklowej nie ma nic lepszego jak maszyna, która jest responsywna, która bardzo dobrze się słucha i która pozwala Wam tę technikę podnosić dzięki temu, że słucha się nawet lekkiej zmiany pozycji na motocyklu. To daje nam 300. Nie zaskoczy nas mocą, zaskoczy nas pewnym prowadzeniem i właściwie możemy z tym motocyklem robić wszystko. Dlatego te motocyklowe średniaczki sprzedają się bardzo fajnie i są poważane na rynku użytkowników tych większych motocykli jako maszyny treningowe. Dodatkowo ogromnym plusem tej kategorii jest to, że jednak nakład finansowy przy tych motocyklach nie jest ogromny. Ja mam na imię Andrzej, wy oglądacie kanał Mototalks i jeżeli jesteście u nas pierwszy raz, zachęcamy do subskrypcji. Zostawcie dzwoneczek, zostawcie komentarz, zasubskrybujcie, a jeżeli szukacie swojej wymarzonej maszyny, zostawcie swoje dane w formularzu w opisie filmu. Przed Wami najnowsza generacja Yamaha YZF R3. Co w niej nowego, do tego przejdziemy później. Na początku skupimy się na parametrach. Oczywiście, jeżeli chodzi o piec, jest to piec dwucylindrowy w układzie rzędowym. Piec o pojemności 321 cm3. Tak jak w modelach poprzednich generuje on 42 konie mechaniczne przy 10,5 tysiąca obrotów, więc jak na tak małą pojemność kręci się dość wysoko, co jest oczywiście dla motocykli sportowych dużym plusem. Jak najbardziej ważny jest moment obrotowy, który jest tutaj w okolicy 29 N momentu obrotowego, więc jest całkiem ok. Ten moment się pojawia już w okolicach 8000 obrotów. Co do zmian w tej najnowszej generacji tego motocykla, oczywiście emisja normy spalin Euro 5+, więc wydech, który posiada dwie sondy lambda, więc niestety informacja dla tunerów, wydech od modelu 2024 niestety nie podejdzie. Sekundkę, upewniam się. Jedna jest sonda, jest i druga. Tak, dwie sondy lambda oczywiście, więc niestety tunerzy, którzy chcą przerzucić wydech z poprzedniego modelu, no niestety nie zrobią tego, bo te wydechy do siebie nie będą pasowały. Więc właściwie to tyle co do samego silnika i zmian, które zostały tutaj przeprowadzone. Yamaha po prostu poszła w coś sprawdzonego, no i zastosowała ten sam silnik, który jest po prostu bardzo dobry i sprawdzony. A jest to oczywiście dobry silnik. Silnik, który ma kute tłoki, silnik, który oczywiście generuje fajny moment obrotowy i fajną moc i jest bardzo, bardzo trwały. Lekka konstrukcja tłoków powoduje, że silnik szybko wkręca się na obroty i właściwie to jest najważniejsze przy jeździe tak małą pojemnością. Jeżeli chodzi o ramę, rama również jest taka sama jak w modelu 2024 i w modelach poprzednich, czyli mamy tutaj ramę, która jest całościowo ze stali nierdzewnej, rama rurowa i oczywiście subframe, który jest na stałe, więc no jest to mały minus, natomiast oczywiście ma być to konstrukcja tak powiedzmy w miarę tania. No i ta rama sprawdza się jak najbardziej w tym założeniu niskiej ceny i to dobrze bardzo funkcjonuje. Oczywiście jeżeli chodzi o zawieszenie, tutaj od poprzedniego modelu to zawieszenie nie różni się niczym. Mamy tutaj zawieszenie typu upside down, golenie o średnicy 37 mm i skok w granicach 13 cm, niestety bez regulacji, więc tutaj jeżeli chodzi o jakiekolwiek modernizację tego zawieszenia, użytkowanie bardziej sportowe, no to wchodzi w grę wymiana całkowicie zawieszenia, czy jakiś setting, wkłady, kartridże Olinsa z możliwością regulacji lub dopasowanie sprężyn pod swoją wagę o odpowiedniej oczywiście tej sile ugięcia. Jeżeli chodzi o tylny zawias, tutaj mamy amortyzator centralny, który ma regulację napięcia wstępnego sprężyny i nic więcej. Więc też jeżeli chodzi o kwestię użytkowania bardziej sportowego, do treningów super, do ścigania się tym motocyklem w klasie powiedzmy 300-400, tutaj już pewnie zmiana tego tylnego amortyzatora byłaby wymagana.
Motocykl ma bardzo podstawową elektronikę, no i właściwie ta prostota, taka miała być, ten motocykl miał być prosty, więc oczywiście mamy tutaj ABS i to jest koniec. Wyświetlacz dalej jest czarno-biały, jest to wyświetlacz zwykły LCD, wyświetlacz, który ma ikonkę słuchawki, ma ikonkę koperty wiadomości i jeżeli połączymy się przez protokół Bluetooth z modułem, mamy tą komunikację i widzimy, że ktoś do nas dzwonił lub że dostaliśmy SMS. W telefonie możemy sprawdzić sobie pewne parametry typu średnie spalanie czy kąt złożenia w zakręcie, ale właściwie to tyle. Jeżeli chodzi o obwody, tutaj wchodzimy już w te zmiany i w te nowości Yamaha na 2025. Jeżeli chodzi o tył motocykla, tutaj nie zmieniło się zbyt dużo. Mamy ten sam ogon, tę samą lampę i też te same przetłoczenia. Tu oczywiście fajny styl taki Yamaha z tymi takimi kanałami powietrznymi, które przechodzą na wylot. Jeżeli chodzi o zbiornik paliwa, jest on fajnie wyprofilowany, dość szeroki, ale pozwala nam dzięki temu wycięciu zachować tą sportową linię, czyli dobre trzymanie się nogami motocykla i dobre jakby pilnowanie tej pozycji. Oczywiście pozycja jest w sportowym stylu, ale powiedzmy, że nie do końca. Motocykl sam w sobie nie jest zbyt wysoki. Kanapa na poziomie 78 cm pozwala jakby jeździć użytkownikom niższym, powiedzmy gdzieś tam w granicach wzrostu 1,65 m bez żadnego problemu i niżej. Przy moim 172 cm kolano jest lekko podgięte, więc jest naprawdę sympatycznie. No więc nisko środek ciężkości, ta maszyna jest dla osób niskich, a też osoby większe dobrze się na tym motocyklu odnajdą, co jakby potwierdzają użytkownicy, którzy na tych motocyklach po prostu trenują. Skąd też taka wysokość? No, ten motocykl miał być też cechowany dla osób początkujących, miał być też przeznaczony dla młodych użytkowników, którzy startują czy tam w R3 Cup, czy w innych zawodach, wyścigach, które są przeznaczone dla osób jednak początkujących. Dlatego też nie wiem, 14, 15, 16-latkowie też na tych motocyklach musi się mieścić, a tam ze wzrostem wiadomo różnie. Więc wysokość bardzo przyzwoita. Jeżeli chodzi o kierownicę, kierownica jest zamontowana pod półką na takich kliponach, ale te klipony są delikatnie uniesione w górę, więc jakby samo zamocowanie kierownicy jest praktycznie na wysokości minimalnie nad półką. I oczywiście to złożenie pozwala nam złożyć się do pozycji sportowej i jeździć w tym stylu sportowym na tym motocyklu. Tutaj oczywiście widać, że te komponenty, wiele elementów jest stricte z MT3, czyli z tego samego motocykla, tylko że w wersji naked, jak na przykład uchwyty na dźwignię sprzęgła, czy na zbiorniczek płynu hamulcowego przedniego, bo są tutaj zaślepki do montażu lusterek, więc jest to po prostu element, który został bezpośrednio zaciągnięty od swojego brata MT-03. Idąc dalej w stronę przodu motocykla, no tu oczywiście też zmieniła się owiewka, zmieniła się w modelu 2025 kanapa kierowcy. Kanapa teraz jest węższa, dzięki czemu jakby mamy taką lepszą kontrolę nad motocyklem, możemy w łatwiejszy sposób ścisnąć ten motocykl nogami i przy takim szybszym zmianie kierunków ten motocykl lepiej kontrolować. Więc tutaj te elementy zostały zmienione, jak również kanapa. Idąc dalej, tutaj mamy taki bardzo fajny takie logo R, więc jest taki Yamaha wkleja w różnych miejscach swoje takie smaczki, detale, ale cała ta część została zmodernizowana. Tutaj jak jesteśmy już w tym miejscu, gniazdo, uwaga, USB, więc to też jest pewna modernizacja, tego w modelu poprzednim nie było. No i przechodzimy na przód motocykla, więc ta strefa uległa ogromnej zmianie. Czy to jest zmiana jakaś ogromna? Jest to, nie ukrywajmy, kosmetyka. Zmieniła się przednia lampa, nie ma już tych kocich oczu, mimo tego, że one były LEDowe, były w miarę nowoczesne. Yamaha zmieniła to na ten swój styl, który zauważymy w R9, czyli takie pasy świateł pozycyjnych z obu stron, czyli symetria zachowana. I oczywiście to, co stosują w swoich modelach R7, w R9 czy w R125, światło, LEDowa lampa światła mijania oraz światła drogowego umieszczona w tym wlocie powietrza, w tym takim trochę wirtualnym wlocie powietrza, bo nie jest to prawdziwy wlot, a taka bardziej atrapa. No i oczywiście, tak jak i w R9, ten wlot w górnej części ma takie przetłoczenie, tak jakby w
w kształcie litery M, czyli nawiązanie do Yamaha M1, która startuje w MotoGP. Tutaj oczywiście takie wyprofilowanie owiewki, które też ma w jakiś tam sposób imitować te winglety, te plastiki, które mają poprawiać aerodynamikę. Oczywiście przy prędkościach, które generuje R3, czyli gdzieś maksymalnie w okolicach 180 km na godzinę, niespecjalnie to będzie spełniało swoje funkcje, bo są to za małe prędkości, żeby to w jakikolwiek sposób miało znaczenie, ale wygląda fajnie. Słuchajcie, no jakby ta część to jest ta główna strefa, która uległa zmianie w tym motocyklu. Cała reszta jest to ta sama sprawdzona R3, czyli oczywiście waga 169 kg z pełnym zbiornikiem paliwa i lekka, zwinna, poręczna maszyna. W miarę tania maszyna, która ma świetnie służyć dla użytkowników, którzy chcieliby te swoje umiejętności sportowe podkręcić. I tutaj można powiedzieć, że niedużym kosztem możemy sobie przygotować maszynę taką kartingową, na której możemy te czasy okrążenia podkręcać, możemy się świetnie bawić i możemy miło spędzać czas, nie wydając koniecznie 100 000 na rasowy, sportowy motocykl. I nie boli na pewno ten wjazd w kamienie, nie boli ten wyjazd z toru, gdzie jednak przy zgruzowaniu sprzętu za 100 000 no to można dostać zawału. Tutaj na pewno jest to dużo mniej kosztowne, więc też z większą prędkością, czy tam bez aż takiego stresu o maszynę możemy pewniej w te zakręty wchodzić. Także słuchajcie, tak pokrótce prezentuje się najnowszy model Yamaha R3 na sezon 2025. Dziękujemy bardzo za oglądanie i do następnego odcinka. Na razie!